Halo? Stara, wczoraj ten melanż. Nic nie gadaj. No, było nieźle. Poczekaj. Poczekaj, bo mi się telefon rozładowuje, wiesz? Jakie panele słoneczne. No, poczekaj. Ty, ale to się w ogóle nie ładuje. Cały czas trzymam na tym panelu i nic. Zaraz padnie mi telefon. To dalej nie działa, mi się zaraz rozładuje telefon, mam 1%. Kto ci powiedział, że na panelu fotowoltaicznym możesz naładować telefon? Koleżanka. Wiesz co, to zmień koleżankę, a ja ci powiem, jak to faktycznie działa. Okej, dobra. Może najpierw naładujmy mój telefon. Patrz, znowu dzwonią z tej fotowoltaiki naciągacze. Ja Ile ty masz tych znajomych, którzy się zajmują fotowoltaiką? No trochę ich I jest. wszyscy cię naciągają na nią. Znajomi całe szczęście nie. Ale to wiesz, w sumie dobrze się składa, bo dzisiejszy odcinek będzie właśnie o fotowoltaice. Jak działa, z czego się składa, na co warto zwrócić uwagę i kilka anegdotek z montaży, czy też z historii klientów, którzy już mieli fotowoltaikę. I pamiętajcie, zostańcie z nami do końca, bo na koniec będzie konkurs niespodzianka. Że masz znajomych, którzy jakby naganiają na fotowoltaikę. Naganiaczy tak zwanych. No bo jakby ja pamiętam ten moment jeszcze, kiedy były stare zasady na fotowoltaikę, bo generalnie, moi drogi widzu, kiedyś inaczej rozliczaliśmy się z fotowoltaiką niż rozliczamy się teraz. I to zmieniło tak naprawdę wszystko. I o tym też będzie w odcinku. Natomiast my będziemy oczywiście się skupiać na tym, co jest teraz, natomiast wspomnę te stare, dobre czasy. I jak była końcówka tych starych, dobrych czasów, na starych zasadach, no to jakby wszyscy chcieli zdążyć, żeby załapać się jeszcze na właśnie zasady bardzo korzystne dla jakby prosumentów, czyli tych, którzy produkują prąd z fotowoltaiki. I było dużo jakby wciskaczy, którzy na siłę jakby jeszcze, panie, bo teraz jest ostatni moment, później już będzie tylko gorzej. I jakby generalnie fotowoltaika wtedy była dużo droższa niż jest teraz, jakieś 30-40%. Czyli teraz więcej osób montuje tą fotowoltaikę? Wiesz co? Czy kiedyś był taki boom? Myślę, że to przychodzi falami jakby. Okay. Był na pewno mega boom, jak było właśnie ogłoszenie, że będą zmiany już z rozliczania od pewnego momentu. Bo jakby większość ludzi chciała zdążyć jeszcze na starych zasadach. Natomiast myślę, że teraz znowu mamy trochę renesans, bo bardzo mocno spadły ceny po prostu montażu fotowoltaiki. Wiesz co, wydaje mi się, że generalnie musi to się opłacać, bo swego czasu, jak szukałam sobie pracy, to widziałam mnóstwo ogłoszeń, właśnie takich, że szukają naganiaczy tak zwanych do tej fotowoltaiki. Dlatego wydaje mi się, że to musi być w jakikolwiek sposób opłacalne i jednak ludzie montują te panele, żeby jednak płacić te mniejsze rachunki, tak? Wiesz co? Tak, to się opłaca. Będzie odcinek stricte o tym, czy w 2025 roku opłaca się fotowoltaika. Także subskrybujcie kanał, lajkujcie ten odcinek i zostańcie z nami do końca, bo będziemy mieli dla Was konkurs, niespodziankę. Natomiast wracając do odpowiedzi, tak, to się jak najbardziej opłaca, ale jakby wyjaśnimy to w innym odcinku. Okej. Natomiast też trzeba uważać na pułapki z tym związane, bo nie dla każdego to ma sens. Okay. Jak masz rodzinę dwuosobową, to niekoniecznie musisz kupować od razu pick-upa. Tutaj podobne przełożenie, że nie zawsze jakby się opłaca więcej na zapas, bo po prostu nic nam to nie da. Ale to tak jakby z innej beczki. No dobra, a wytłumacz mi, na czym to w ogóle polega? Słońce pada na panele i co? Jak się wytwarza ten prąd? Tak, to jest jakby pierwszy etap. Musimy mieć słońce, żebyśmy w ogóle mieli prąd. I jakby mamy panele, które zamieniają nam światło na prąd. Można to trochę porównać do takiego wiatraka. Jakby wiatrak, jak jest wiatr, to się kręci. I tam trochę to tak na tej zasadzie działa, że jak pada słońce, to ono jakby uderza w ten prąd. To jest bardzo, bardzo duże uproszczenie. Jestem po elektronice, więc próbuję jakoś to... Na chłopski rozum. Na chłopski rozum. Okay. Że po prostu te słońce jakby dmuchało po prostu na te panele i wprawia w ruch prąd. W sensie te elektrony, które są jakby tym prądem tak naprawdę. No i jak świeci słońce, mamy ruch tych elektronów, czyli mamy prąd. Okej. No bo to teraz tak, z tych paneli wytwarza się prąd stały,
a dlaczego nie na przykład taki prąd, który mamy w gniazdkach? Bo w gniazdkach mamy prąd wytwarzany z generatorów i jakby tamten prąd jest zmienny i tak jakby jak tworzyłem ten odcinek, pomyślałem, kurczę, że pewnie się to pytanie pojawi i jakby historia, czemu mamy taki prąd, a nie inny, jakby jest bardzo długa, natomiast zostaliśmy z tym prądem zmiennym, który jakby teraz jest tylko tak naprawdę w sieci. Smartfon jest na prąd stały, laptop jest na prąd stały, pompa ciepła finalnie jest na prąd prawie stały, więc jakby dużo urządzeń jest już na prąd stały, natomiast jakby zostaliśmy, że cała infrastruktura jest na prądzie zmiennym, elektrownie są na prąd zmienny, więc jakby zostaliśmy przy tym. Okej. I jakby, no bo nie opłaca się wszystkiego zmieniać, bo taka wielka rewolucja jest po prostu no, nie do przeprowadzenia. No i on się tym różni, że prąd stały to jest tak, jakbyś wyobraziła sobie rzekę, gdzie ta woda płynie w jedną stronę cały czas. A prąd zmienny to są takie fale przy brzegu, że raz jest przypływ, odpływ, przypływ, odpływ. No i musimy właśnie z rzeki przejść na morze. Dobra. Dobra, i jeszcze mam takie jedno pytanie w głowie. Mamy już te panele, je tylko możemy instalować na dachu w domu, czy też poza gdzieś? Super pytanie. No, taką oczywistością jest, że montujemy to na dachu, no bo jakby musi to być gdzieś, gdzie jest też pochylenie w stronę słońca. Okej. W stronę słońca. Natomiast nie każdy ma dach, na którym jakby można to postawić, bo to też waży. Aha, okej. Może nie jakoś bardzo dużo, Jeszcze natomiast muszą być wytyczne jakieś specjalne? no dach musi jakby utrzymać te panele. Okej. Nie może się zawalić. Na przykład jeżeli masz dach, który jakby dopiero byś chciała remontować, no to odpada, no bo trzeba by to ściągać, zakładać, więc w zasadzie musiałabyś 2 razy robić tą samą robotę. No a po drugie czasami może Ci braknąć też powierzchni, bo masz duże potrzeby. Typowo w 90% przypadków wyląduje to na dachu, bo jest najprościej. Natomiast nawet pamiętam klienta, który miał specjalny taki wysięgnik z żaglem, gdzie miał tą fotowoltaikę, który się ustawiał w stronę słońca cały czas, Okej. jakby podążał. Oczywiście to rozwiązanie będzie no, dużo droższe, bo musisz coś zrobić, żeby na tym postawić fotowoltaikę. I stąd też jakby czemu wyląduje ona najczęściej na dachu, no bo dach już mamy, a tworzenie konstrukcji specjalnie pod fotowoltaikę, no to kolejne pieniądze. Koszta, tak. No i później to się może w perspektywie lat no, mniej opłacać, no bo trzeba wydać, fotowoltaika kosztuje, dajmy na to taka mniejsza 30 000, no to tutaj jeszcze trzeba dorzucić pewnie 10-15, no i czyli zamiast kilku lat, zamiast tylu lat zwrotu robi nam się 2 razy więcej, no i, Okej. i do A myślę, kitu. że mam bardzo ciekawe pytanie. Dobra. Bo powiedz mi, czy te panele się jakoś czyści, czy musimy o nie dbać? Wiesz co, zależy w jakim miejscu mieszkasz, bo kojarzę jak jeden z moich znajomych, któremu akurat obsługuje kocioł w mieszkaniu na wynajem, ale on ma też w swoim domu, w którym mieszka, fotowoltaikę. No i raz na jakiś czas lata z Karcherem i spłukuje jakby brud, bo akurat no, mieszka na Śląsku, więc trochę osadu jakby ląduje na tej fotowoltaice i faktycznie on mówił, że o kilkanaście procent spada mu produkcja. Niby to nie jest dużo, natomiast to wszystko zależy właśnie, co na tej fotowoltaice osiądzie. No bo generalnie jak jest to na dachu, no to pada deszcz, no to on sobie nam zmyje to, no ale jak mamy na Śląsku generalnie potrafi być na tyle duży brud, że deszcz wcale nam nie czyści, tylko nam brudzi No, na bardziej. pewno. No i wtedy jakby pojawia się problem, że jest mniejsza sprawność tego. Nie jest to wielki problem, natomiast faktycznie warto o tym pamiętać, że może być tak, że u Ciebie warto raz na jakiś czas będzie tą fotowoltaikę wyczyścić. I to jest jedyna rzecz, którą z nią trzeba jakby robić Ty jako Ty, no ewentualnie zatrudnić firmę, żeby to Tak zrobiła. samo jak ktoś na przykład mieszka przy lesie. Moi rodzice akurat mieszkają przy lesie, co prawda nie mają paneli, ale wiesz, może osadzić się coś z drzew i tak dalej, no to pewnie warto czyścić, no nie tylko na Śląsku zresztą. No jakby tak, jak kojarzę Śląsk, kojarzę jego specyfikę, No. ale tak, jakby przy lesie też może igły czy liście mogą zasłaniać to, no i wtedy nam pogarszają działanie tego Okej. tak naprawdę. No dobrze, a powiedz mi proszę, jak mamy te panele i pada na nie słońce i jest ten prąd, czy cały prąd, on gdzieś się magazynuje? Jak to wygląda? Wiesz co, przygotowałem ilustrację i pokażę Wam, jak po prostu wygląda cały system, ze wszystkimi takimi podstawowymi elementami składowymi i wtedy myślę, że dużo łatwiej
będzie Tobie i Wam, moim drogim widzom, jakby zrozumieć, co tu tak naprawdę się dzieje. Tak na chłopski rozum najprościej. Dokładnie. No więc tak, no po pierwsze musimy mieć słońce, z którego nam pada światło, ono pada nam na panele fotowoltaiczne, no i tam powstaje prąd stały. Ten prąd stały, no nie możemy go wykorzystać do zasilania normalnych urządzeń, które mamy w domu, więc musimy mieć coś, co właśnie z tego prądu stałego, czyli tej rzeki, przejdzie nam na prąd zmienny, czyli na morze. No i wtedy dopiero możemy go wykorzystać albo do zasilenia pralki, lodówki, czy też pompy ciepła w domu, czy do czegokolwiek tak naprawdę, co już mamy na zasilanie sieciowe, albo możemy ten prąd odsprzedać do sieci, no albo jest trzecia opcja, w zasadzie teraz już konieczna, jeżeli chcemy wziąć dofinansowanie, możemy ten prąd też zmagazynować w magazynie energii, żeby go móc wykorzystać wtedy, kiedy już to słońce nie będzie świeciło, a my będziemy potrzebowali coś zasilić. Czyli jeżeli nie ma tego falownika, to jakby nadal możemy mieć te panele, z tym, że nie będziemy mogli sprzedać dalej tej Nie będziemy mogli tego sprzedać prądu? tego prądu, Okej. nie będziemy mogli zasilić niczego w domu praktycznie, oprócz na przykład grzałki elektrycznej w zbiorniku na ciepłą wodę. To jest coś, co zdarzyło mi się u kilku klientów widzieć, albo mieć takie pomysły. Czasami ludzie sobie sami robią fotowoltaikę, nie zgłaszają tego, tylko podłączają właśnie to do grzałki na ciepłą wodę w zbiorniku, no i jakby mają taką ułomną fotowoltaikę zrobioną samodzielnie. Czyli jak na przykład magazynujemy ten prąd, a zabraknie ogólnie prądu, po prostu nie będzie prądu w całym mieście, załóżmy, to my dalej będziemy mieć ten prąd z tej fotowoltaiki? Zależy. Okej. Sytuacja wygląda tak, że jeżeli masz taki typowy falownik, falownik to jest też tak, jakby można go sobie wyobrazić jako takiego kierownika w ogóle tego przedsięwzięcia. I w zależności, czy on potrafi nas zasilić awaryjnie, czy też nie ma takiej opcji, możemy albo to mieć, albo nie. Bo wiadomo, bank energii będziemy mieli, no ale ten magazyn energii jest tylko jakby częścią składową. Jeżeli ten falownik ma opcję zasilania awaryjnego, to będziemy mieli. Ale jeżeli tego nie ma, to w momencie, kiedy sieć nie daje nam napięcia, w sensie znika napięcie w sieci, to fotowoltaika przestaje pracować, żeby nie wtłaczać napięcia prądu do sieci. No i my też nie mamy, więc jakby taką domyślną opcją jest, że nie ma zasilania sieciowego, my też nie mamy. Mimo że na przykład mamy energię ze słońca, jest w magazynie full, no to w normalnej sytuacji nie ma czegoś takiego. Tesla ma na przykład takie gotowe rozwiązania, natomiast niestety jeszcze niedostępne w Polsce, gdzie jakby masz wszystko w jednym, falownik, baterie i od razu zasilanie awaryjne w jednym. Full opcja. Okay. Tak, natomiast są też rozwiązania innych firm, które też jakby pozwalają takie coś mieć, czyli tak zwane zasilanie awaryjne. I myślę, że drogi widzu, jeżeli Ciebie interesuje właśnie to bezpieczeństwo również, no to warto dopytać tego instalatora, który oferuje Ci fotowoltaikę, czy Twój system też taką opcję będzie miał. Na pewno będzie to drożej, natomiast może akurat dla Ciebie to jest też ważne. Dobrze, a powiedz mi, skoro na te panele działa tylko słońce, to co w przypadku, kiedy jest zachmurzenie, a u nas w Polsce to jest bardzo częste? Wiesz co, no to po to mamy też wtedy bank energii, że jeżeli wtedy potrzebujesz, to trochę nam będzie nas wspomagać. I to też nie jest tak, że jak mamy zachmurzenie, to że fotowoltaika kompletnie przestaje pracować. Nie, ona ma mniejszą wydajność, dużo mniejszą, pewnie tak 10-20%, natomiast dalej produkuje. Możesz mieć też częściowe zachmurzenie i jakby częściowe zacienienie tych paneli, więc są też optymalizatory do paneli, które sprawiają, że nawet jeżeli część paneli jest zacieniona, a część nie, no to dalej jakby system jest w stanie pracować poprawnie, bo w normalnej sytuacji, kiedy jeden panel jest zacieniony, to mamy problem. Natomiast jakby to też się da rozwiązać jakby. To na przykład w takiej słonecznej Hiszpanii bardziej opłaca się założyć te panele, jednak tam przez cały czas świeci słońce. Czy bardziej się opłaca, trudno mi teraz powiedzieć, natomiast na pewno więcej tej energii tam się produkuje. Okay. Najlepiej to się produkuje energię na Saharze, bo tam jest, im jest więcej słońca, jakby bardziej prostopadłe padanie słońca na Ziemię, tym jest jakby więcej energii możemy uzyskać ze słońca. Czyli tam pewnie jest od groma tych paneli. Tak, tu byłaby taka ciekawostka. Kiedyś był taki plan, żeby właśnie
na Saharze wybudować bardzo dużo elektrowni fotowoltaicznych i ten prąd transportować jakoś do Europy. Problem tylko się pojawił, jak go transportować, bo to nie jest takie hop. Do dzisiaj jakby nie wymyślono rozwiązania, natomiast gdzieś była taka idea, no bo tam i tak się nic nie dzieje, tam jakby nawet tych paneli zrobić na hektary, setki hektarów, no to nikomu by nie przeszkadzały. Okej, dobra. Przed nagrywkami wspominałeś coś, że twego taty sąsiad zainstalował te panele na starym dachu, coś takiego. Możesz powiedzieć o tym coś więcej? Wiesz co, może nie na starym, bo ten dom, w którym tam są generalnie, mój tata mieszka na osiedlu domków szeregowych. No i on na razie jakby się wzbraniał przed fotowoltaiką, bo chciał zobaczyć, jak któryś z sąsiadów, jak mu się to będzie sprawdzać. Okej. Jak sąsiad ma, to i on. Tak, no chciał zobaczyć, jak to wyjdzie w praniu, tak po prostu. No i sytuacja wyglądała tak, że zamontowano jednemu z moich sąsiadów tą fotowoltaikę. Zrobiono to w taki sposób, że gdzieś woda przeciekała przez dach, lała się na drewnianą konstrukcję, no i po roku okazało się, że cała konstrukcja dachu jest przegnita i trzeba ją wymienić, więc jakby no, gościu zamiast mieć fotowoltaikę za 30 000, to jeszcze musiał wymienić cały dach za 60 koła, więc jakby... To już pewnie tata odsunął się trochę od... Tak, no jakby powiedział, że kurczę, no nie, to ja bym... Właśnie tu jest ta kwestia, no jeżeli wybieramy specjalistę, który ma się zająć naszym dachem, no to warto znaleźć takich ludzi, którzy mają doświadczenie, jak sobie poradzić z różnym poszyciem, bo tam akurat była blachodachówka, czyli trzeba tę blachę przewiercić, żeby się przymocować do konstrukcji. No ale jak wiercimy, to robimy dziurkę, no i kwestia uszczelnienia właśnie, żeby tam nie dostawał się deszcz, no bo warunki atmosferyczne są różne. No tak, szczególnie w Polsce. No, szczególnie w Polsce, no więc jakby no kuriozalna sytuacja, no bo zamiast zarabiać na tym i oszczędzać, no to finalnie wyszło, że absolutnie nigdy mu się to nie zwróci, no bo utopiło to wszelkie jakby nadzieje na zysk. A po jakim czasie zwraca się taka inwestycja? Wspominałeś, że chyba najtańsze założenie paneli kosztuje mniej więcej 30 000, tak? 30 kilka tysięcy, Okej. natomiast dużo też Państwo będzie zwracać, więc jakby o tym będzie w kolejnym odcinku. Oglądajcie. Także subskrybujcie kanał, bo będziemy mieli odcinek stricte o tym, czy to się opłaca, czy nie. I tam uwzględnimy po prostu wszelkie programy dotacji, bo w skrócie bez dotacji w domu u Kowalskiego no nie opłaca się to za bardzo. Natomiast przez to, że mamy te dotacje, jakby sytuacja zupełnie inaczej wygląda. Ale to w kolejnym odcinku. Dokładnie, Ola. Bo wiesz, tak przed nagraniami Ty też miałeś taką anegdotkę, że w sumie sporo Twoich znajomych zajmuje się sprzedażą fotowoltaiki. Tak. Innymi słowy, naganiają na fotowoltaikę. Tak zwani naganiacze. Nie, mam znajomych, którzy pracują w firmach fotowoltaicznych. No i z opowieści wiem, że tak naprawdę trochę naciągają tych klientów. Nawet osoby, które nie mają jednak tyle pieniędzy, widać, że ta chatka jest rozwalająca się, no to jednak nakłaniają te osoby, nawijają makaron na uszy i nakłaniają do podpisania tej umowy i wzięcia jednak tych paneli fotowoltaicznych. Są takie sytuacje i słyszałam wielokrotnie o takowych. Okej, no to widzicie, musicie bardzo uważać, czy ktoś jest hiper pozytywny na ten temat. Innymi słowy, czy tylko widzi same pozytywy, że to na pewno Ci się zwróci, będzie działać, nic się złego nie stanie z dachem. Nie no, podejdźmy do tego na chłodno, bo tu trzeba wyskoczyć z naprawdę sporej ilości pieniędzy. I jakby może to zrobić nam więcej szkody czasami. Zazwyczaj to jest super, ale no jakby warto też widzieć tą... Myślę, że trzeba zrobić duży research firmy przede wszystkim. No, zobaczyć opinie na Google, tak, czy po przede prostu wszystkim. klienci są zadowoleni, czy te opinie nie są tylko w jednym momencie przez jakieś dziwne konta. Kupione. Dokładnie. I jakby obejrzeć kilka filmików takich jak ten i po prostu zobaczyć, zobaczyć krytycznym okiem, czy po prostu ktoś tylko chce nam to wcisnąć, czy na przykład też spotkałem się z opowieściami od moich klientów, u których jakby serwisuję kotły, że przyjechał do nich gościu od fotowoltaiki i powiedział, wie pan co, u pana się to nie będzie za bardzo opłacać. Wow, też są tacy, więc jak ktoś właśnie tak trochę chociażby ma sceptycyzmu w tym, co sprzedaje, to jakby sugeruje, że no chce dla Ciebie, albo wydaje się, że chce dla Ciebie też dobrze, a nie tylko dla siebie. No. Bo jeszcze tak powiem od siebie, moi rodzice mają lasy i pewien pan zaproponował, że postawi w środku tego lasu te panele fotowoltaiczne. Serio? No, O serio, kurde. serio.
Właśnie dlatego chciałam zapytać, jak to w ogóle, co, jak i po co. Ale jak rodzice już się zdecydowali, no to nagle okazało się, że firmę zamknęli. Aha, no to ja się nie dziwię, czemu zamknęli. Nie wiem, czy zbankrutowali, po prostu już nie ma kontaktu z tym Okej, facetem, nie? okej. Ale faktycznie coś takiego było. Okej, no przez to, że mamy program dotacji, firma zarabia, w sensie firma ma z fotowoltaiki 30 000. Wiadomo, część to jest zysk, część to są koszta. Państwo dopłaca połowę w zasadzie, albo często się to tak kalkuluje, że państwo dopłaca połowę, więc dla klienta indywidualnego to jest mniej, no jakby jest dużo kasy. Jak jest dużo kasy, no to zawsze się znajdą tacy, którzy chcą sobie uszczknąć z tego tak na siłę. No tak. No. Powiedz mi, czy ta fotowoltaika jest w ogóle dla nas bezpieczna? Czy mamy jakieś zabezpieczenia? No generalnie, jeżeli zrobimy to zgodnie z przepisami, no to to jest bardzo bezpieczne. Mamy coś, co faktycznie jest ciut mniej bezpieczne, czyli magazyn energii, ale o nim będzie osobny Okej. odcinek, także Oglądamy. bądźcie gotowi na magazyn energii. Natomiast zrobione to, jeżeli ktoś to zrobi poprawnie, zgodnie z wszelkimi normami, no to jakby mamy zabezpieczenie nadprądowe, mamy jakby wyłączniki, no jakby wszystko jest zaizolowane. Musi być odpowiednio jakby poprowadzona również instalacja odgromowa, że jak przywali piorun, to że walnie w coś innego, a nie w naszą fotowoltaikę. Okej. Na przykład prowadzenie kabli też, które są na dachu, powinno być odpowiednie. Więc jak o to wszystko nasza firma wybrana, wymarzona zadba, no to jest bezpieczne. Natomiast no, tu znowu chodzi o staranność, więc jakby wybór firmy, która ma doświadczenie jest, myślę, że kluczowy. Okej. Dlatego uważnie wybierajcie firmę. Tak. A jak Wam się nie chce po prostu szukać specjalisty i już mi zaufaliście, dajcie znać. Współpracujemy z firmą, która zajmuje się tym od lat i chętnie pomoże Wam w zamontowaniu, bądź też powie Wam, że to się nie opłaca dla Was. Także zachęcamy. Grad może zniszczyć to? Na przykład jak mega wielki pada, to jest opcja, żeby to rozbić? Kurczę, nie słyszałem o takich sytuacjach, żeby grad coś uszkodził, natomiast no, pewnie w skrajnych sytuacjach, kiedy przywali jakąś dużą kostką lodu, to tak, no jakby No z takich gradów raczej nie ma. No. czasami się zdarzają, natomiast tam na każdym panelu jest szkło hartowane, więc to nie jest tak, że w to pukniesz i od razu się rozwali, natomiast no jest taka zawsze szansa. I tu jest jakby, warto wybrać panele fotowoltaiczne, które można za ileś lat wymienić jeden panel i dalej jakby przywrócić sprawność systemu. To tak w sumie mega ciekawa rzecz, bo jakby jeżeli weźmiemy sobie coś bardzo no-name'owego, no to wtedy za 5-10 lat jakbyśmy chcieli wymienić jeden panel, który będzie uszkodzony, no to mamy problem. A jeżeli weźmiemy na przykład panele takiej firmy jak Wisman, bo też produkuje panele fotowoltaiczne, albo przynajmniej branduje, no to jakby ta ciągłość produkcji czy dostępność jest jakby przez wiele, wiele lat utrzymywana. Okej, a czy można sprawdzić, ile nasze panele dotychczasowo wyprodukowały tej energii? Są jakieś aplikacje? Tak. O, Generalnie zawsze praktycznie teraz, żeby móc zamontować, znaczy jak montujesz fotowoltaikę, to wszystkie te falowniki, czyli ten kierownik planu, Okej, pamiętam. kierownik planu zawsze ma dostęp do, znaczy w sensie jak mu udostępnisz internet, to zawsze będzie jakaś aplikacja do tego i będziesz mogła zobaczyć, ile prądu wyprodukowano, jakie były zużycia energii. Potem też jednym ze składowych, tylko nie chciałem się aż tak bardzo zagłębiać, jest licznik dwukierunkowy, który patrzy, ile energii żeśmy pobrali z sieci, ile wyprodukowaliśmy, ile w nią wtłoczyliśmy, także jakby wszystkie takie statystyki są dostępne z telefonu, z każdego miejsca świata. A jak tą energię możemy dalej sprzedać? W jaki sposób to w ogóle się odbywa? Po prostu wtłaczamy ją w sieć. To robi tym się zajmuje ten falownik, czyli ten kierownik planu. Natomiast są sytuacje, kiedy mamy na przykład wszystkich sąsiadów już obfotowoltaikowanych, tak, trudne nowe słowo, no i na przykład nie ma już jakby gdzie wcisnąć tej energii. Dlatego teraz jakby wymogiem dotacyjnym jest magazyn energii, żeby właśnie móc samemu sobie zmagazynować tą energię, bo no to był problem poprzedniego systemu, gdzie jakby montowałaś fotowoltaikę i miałaś to gdzieś, co się z tym prądem dzieje. Natomiast teraz jakby w nowym systemie rozliczeń generalnie jakby im więcej sama zjesz tego prądu, tym lepiej dla wszystkich i dla Ciebie też. Dobra. A wcześniej to jakby o innych się nie myślało, czyli myślało się o sobie i były takie kuriozalne sytuacje, że ktoś montował ogrzewanie elektryczne, robił bardzo dużą fotowoltaikę i jakby latem produkowało bardzo dużo prądu, ale zimą tego prądu nie brał ze swojej fotowoltaiki, tylko z elektrowni węglowej, no bo ten prąd nigdzie magicznie w sieci się nie magazynuje tak naprawdę. Okej.
czy można połączyć panele z pompą ciepła? Bo słyszałam, że teraz ta pompa ciepła jest bardzo na czasie i tak w sumie ciekawe. To jest bardzo ciekawe. O tym będzie w kolejnym odcinku, natomiast tak, pompa ciepła plus fotowoltaika jakby lubią się bardzo. Grają razem. Natomiast wcale jakby to nie jest tak, że jedno bez drugiego nie może żyć. Natomiast o tym będzie stricte w odcinku o tym, jak się ma pompa ciepła do fotowoltaiki i pokażę Wam to na jakby zasadzie działania i na liczbach. Także Dlatego musicie subskrybować kanał. Dobra, wiemy, że już kończymy, ale wspominałeś coś o konkursie. super, dziękuję Ci bardzo za przypomnienie. Podzielcie się z nami w komentarzach swoimi historiami o fotowoltaice, doszłej, niedoszłej, a ja załatwię Wam konsultację kompletnie darmową u mojego przyjaciela, który jest specjalistą od fotowoltaiki. Więc podsumowując, najlepszy komentarz z najlepszą historią o fotowoltaice dostaje nagrodzony konsultacją bezpłatną ze specem od fotowoltaiki.